Good morning and happy Sabbath, church. Happy Sabbath. It is fantastic to see each and every one of you this morning. Bardzo się cieszę, że mogę każdego z was dzisiaj widzieć tego poranka. I just want to say sorry, it's been a while since I was here last. Muszę powiedzieć, że przepraszam, bo to już jest jakiś czas, kiedy po raz ostatni tutaj byłem. But just to let you know what I was up to. Ale chcę wam powiedzieć, co się ze mną działo. In January I was up in Haukwa at our summer camps. Yourself? You were in The summer camps. I tak, byłem na letnim obozie w Hakła. And then last week I was at our Wantona Polish church. A w ostatnim tygodniu służyłem w polskim kościele Wantona. But I'm really excited to be here with all of you this morning. Ale dzisiaj naprawdę jestem podekscytowany dzisiaj być tutaj właśnie z wami dzisiejszego poranka. The next few weeks I'll be here, so I look forward to getting to know more and more of you. Przez następne kilka tygodni będę tutaj z wami, także cieszę się, że będę mógł spotkać wielu z was. I would also like to let you know, Chciałem wam również powiedzieć, if you would like Bible studies, jeżeli chciałby ktoś z was, albo lubicie studium Biblii, or you'd love me to come just visit you, albo chciałby ktoś, abym go odwiedził, come and reach out, come and talk to me. proszę przyjdźcie do mnie i porozmawiamy. 'Cause I would love to do these things with you. Chciałbym, lubię te rzeczy czynić. So yeah, that's and now let's get into today's sermon. A dzisiaj chodźmy do dzisiejszego kazania. You know, this Christian journey is interesting. Wędrówka chrześcijańska jest interesująca. It's full of amazing twists and turns. Jest pełna niesamowitych zawiłości. It's eventful and it's exciting. Obfituje w różne wydarzenia i jest ekscytująca. However, one thing it isn't. Jest jedna rzecz, którą ona nie jest. Easy. Nie jest łatwa. I think a lot of Christians are mistaken that if we follow Jesus, life will be good, life will be easy. Ja myślę, że wiele chrześcijan myli się, myślą, że jeżeli pójdziemy za Jezusem, życie będzie dobre i będzie łatwe. Let me just remind you, it's not. Pozwólcie, że wam przypomnę, że tak nie jest. But it is worth it. Ale ma to pewną wartość. And although it's not easy, I chociaż nie jest łatwe, God is with us in every area of life. Bóg jest z nami w każdej sytuacji naszego życia. God is faithful. God is helping us. Bóg jest wierny, Bóg pomaga nam. Are we aware of it? Czy zdajemy sobie z tego sprawę? And there's a saying that goes like this. I jest takie powiedzenie, które idzie w ten sposób. If you're not facing any opposition, Jeżeli nie napotykasz żadnego sprzeciwu, it's probably because you're heading in the same direction. to jest prawdopodobnie dlatego, że zmierzasz w tym samym kierunku. And I think there's a lot of truth to that. Myślę, że jest wiele prawdy w tym powiedzeniu. But it's not something we need to be fearful of. Ale to nie jest coś, czego mielibyśmy się obawiać. When we look at some of the Bible characters, Kiedy spojrzymy na niektóre postacie w Biblii, Daniel was in this sort of position Daniel również znajdował się w tego rodzaju, because he was totally committed to God. ponieważ był całkowicie oddany Bogu. And because he was totally committed to God, A ponieważ był całkowicie oddany Bogu, opposition came. spotkał się z opozycją. Paul and John and everyone in the book of Acts, Paweł, Jan i wszyscy z dziejów apostolskich they were totally committed to God and opposition came. byli całkowicie poddani Bogu i oczywiście spotkali się, przyszły przeciwności, spotkali się z opozycją. And in this church here, A również i w tym zborze, if we're totally committed to God, jeżeli jesteśmy oddani całkowicie Bogu, we can expect some opposition to come our way. staniemy w obliczu opozycji. But it's not something to be fearful of. Ale to nie jest coś, czego mielibyśmy się obawiać. And this is my big idea today. I to jest taka wspaniała myśl dzisiaj. And if you take nothing else away from the sermon, take away this. Jeżeli nic nie zapamiętacie z tego kazania, zapamiętajcie to jedno. We can expect resistance, Możemy spodziewać się oporu, but we can stand firm knowing that God offers peace through it all. ale możemy być stanowczy, widząc, że w tym wszystkim Bóg oferuje pokój. I just want to ask, Chciałbym coś zapytać. have you ever had one of those weeks where everything that could go wrong does go wrong? Czy kiedyś mieliście z takich tygodni, w którymi jeżeli cokolwiek mogło iść źle, poszło właśnie w tym kierunku? Because I had one of those weeks not so long ago. Ja miałem jeden z takich tygodni nie tak dawno temu. It was when I was still at college. To byłem w szkole.
I was meant to be coming down to Melbourne for the weekend. I miałem przyjechać do Melbourne tutaj na weekend. I was going to go speak at some of our schools. I miałem moje zadanie było przemawiać w kilku szkołach. And I was going to spend time with my family. I również chciałem przeżyć jakiś wspólny czas z moją rodziną. But you know what happened? A wiecie, co się stało? I got sick. Zachorowałem. I had a sore throat and I Yeah. couldn't really talk. Miałem zapalenie gardła i ledwo mogłem mówić. So Sunday I was meant to spend with my family. A więc w niedzielę, którą chciałem spędzić z moją rodziną, I was in bed all day. byłem cały dzień w łóżku. And then I was meant to speak at our schools and it was really hard. Miałem również mówić w naszych szkołach, niestety. Not only that, I had an assignment due. Ale nie tylko to, miałem pewne zadanie do wykonania. And I was working on my laptop while I was sick I pracowałem na swoim laptopie, kiedy byłem chory and the screen went black. i naraz ekran przestał działać. I couldn't see anything. I couldn't do anything. Nie mogłem nic widzieć, nie mogłem nic zrobić. I spent a couple hours. No, I couldn't fix it. I kilka godzin próbowałem coś z tym zrobić, a i tak nie mogłem. And I couldn't even email my lecturer. It was due that week and I couldn't let them know that this had happened. I nie mogłem nawet wysłać e-maila, żeby powiedzieć im, co się stało. Not only was I sick, not only had my laptop died, Nie tylko, że byłem chory, nie tylko, że mój laptop umarł, but I was meant to be speaking that Friday and I couldn't even prepare anything. a ja miałem mówić w ten nadchodzący piątek i nie mogę się w ogóle do tego przygotować. And on top of that, A jeszcze w dodatku a friend called me mój przyjaciel zadzwonił, and they let me know that another friend wasn't doing so well and they really needed some help. że ten kolega nie czuje się zbyt dobrze, a ja naprawdę potrzebowałem jakiejś pomocy. And in that week, I felt like I was facing a lot of opposition. I w tym momencie poczułem, jakbym czuł ogromną opozycję. Yet God reminded me of this passage in John chapter 16. A mimo tego Bóg przypomniał mi ten fragment z Ewangelii Jana 16. In this passage, Jesus is speaking to the disciples, W tych wierszach Jezus mówi do uczniów and they're facing some pretty uncertain futures. i oni stoją w obliczu dość niepewnej przyszłości. They're not aware of what's coming their way, Nie wiedzą, co się z nimi stanie, the challenges they're about to face. ani nie wiedzą o wyzwaniach, przed którymi staną. Let me remind you that this passage is before the death on the cross. Przypominam, że że to wydarzenie miało miejsce przed krzyżem. And we know that life after the death and resurrection of Jesus, life after Jesus, życie po zmartwychwstaniu Jezusa it didn't get any easier for the disciples. wcale nie stało się łatwiejsze dla uczniów. So Jesus was saying there was a whole lot of challenges about to come their way. A więc Jezus mówi, że wiele wyzwań będzie stało na ich drodze. So let's just read the passage once more. Przeczytam mi więc ten fragment. To jest Ewangelia Jana 16. So reading from verse 31, it says, "Do you now believe?" Jesus replied. "A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered each to your own home. You will leave me all alone, yet I am not alone, for the Father is with me." And this is what I really want to focus on. In verse 33, it says, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Ewangelia Jana 16, 32-33. Oto nadchodzi godzina, nawet już nadeszła, że rozpierzchniecie się każdy w swoją stronę, zostawiając mnie samego. Ale ja nie jestem sam, jest ze mną mój Ojciec. Powiedziałem wam, abyście we mnie szukali ukojenia. Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, lecz nie traćcie ducha, gdyż ja zwyciężyłem świat. And I don't know about you, Nie wiem jak wy, but when you're under pressure or stress or anxiety, ale kiedy znajdujecie się pod presją, stresem, macie jakieś obawy, do you find you're not yourself and you act differently? czy nie zauważacie, że zaczynacie zachowywać się jakoś dziwnie, nie jesteście sobą? When you're under pressure, you just forget stuff. I jeżeli jesteście pod presją, po prostu zapominacie o rzeczach. You know, because this often happens to me. Coś takiego zdarza się dla mnie. Before leaving the house, I'll grab my essentials, Przed wyjściem do domu zabieram swoje te podstawowe rzeczy. my keys, my wallet, and of course my phone. Klucze, telefon, klucze, portfel i oczywiście mój telefon. And for some reason, I z pewnego powodu I have this habit of putting my phone in the back pocket. zacząłem mieć taki zwyczaj wsadzania mojego telefonu do tylnej kieszeni. And so I'll do all of this, A więc robię to wszystko
and I'll go talk to my mom, or go talk to my brother, or go talk to somebody. I wychodzę z domu, rozmawiam z mamą, jeszcze inne rzeczy. And then I'll go to leave, I właśnie mam wyjść, and I quickly tap my pockets, dotykam swoich kieszeni, and I feel my keys, I feel my wallet, but I've forgotten about my phone. Where's my phone? czuję, że mam klucze, mam portfel, And ale so gdzie jest telefon? I start searching the house, I start searching my room, Więc zaczynam biegać po domu, poszukiwać go. I start panicking because I can't find my phone, and my phone is what I need. Zaczynam panikować, dlatego że telefon jest to, co właśnie w tej I chwili spend, potrzebuję. 10 minutes doing this, 10 minut straciłem czyniąc to. and I think this is useless. I tak sobie myślę, że jest wszystko na nic. So I sit down. A więc usiadam. And what do I feel? I co czuję? My phone. Czuję, że mój telefon. And I think to myself, what an idiot. I tak myślę o sobie, co za osioł. I was searching for something that was already in my possession. Szukałem czegoś, co było już w moim posiadaniu. But do you know we can do the same thing? Wiecie, że robimy te same rzeczy? If we're not careful, Jeżeli nie będziemy ostrożni, we can forget możemy zapomnieć, that Jesus said we have peace że Jezus powiedział, że mamy pokój, because he is with us. ponieważ On jest z nami. And if he is with us, A jeżeli On jest z nami, peace is with us. On jest również i Jego pokój. Pokój jest z nami. And Jesus has always promised to be with us, Jezus obiecał, że zawsze będzie z so nami. peace should always be with A us. więc pokój będzie również zawsze z nami. I need to ask you, Chcę wam postawić pytanie. where do you go to for peace? Dokąd idziecie, by znaleźć pokój? What are you looking at? Czemu się przyglądacie? Or who do you turn to? Albo do kogo się zwracacie? What's your comfort? Co jest waszą pociechą? Is it Jesus or is it something else? Jest to Jezus, czy może coś innego? Where is your peace? Gdzie się znajduje wasz pokój? Ask the Holy Spirit to show you. Proście Ducha Świętego, aby wam to pokazał. If you feel like you've lost it, Jeżeli czujecie, że go zgubiliście, it means Jesus left you, and that's impossible. to oznacza, że Jezus was opuścił, a to jest niemożliwe. As a Christian, you have not lost your peace. Jako chrześcijanie nie tracicie swojego pokoju. No one has access to more peace than a Christian. Nikt nie ma większego dostępu do pokoju niż chrześcijanie. We have to remember that peace is with us. Musimy pamiętać, że pokój jest z nami. And you have the right to ask God for this peace. I mamy prawo prosić o ten pokój. In Philippians, he promises unexplainable peace, or peace that surpasses all understanding. List do Filipian mówi, że to jest pokój, który jest ponad nasze zrozumienie. And if you're wondering today where you stand with God, Jeżeli jesteście tutaj i zastanawiacie, w jakim miejscu stoimy w stosunku do Boga, I'm here to tell you that you're all good. i jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że jesteście wszyscy dobrzy. You have peace with God. Ponieważ macie pokój You z have Bogiem. salvation. Macie zbawienie. You're saved. You're right with God. Jesteście zbawieni. Tak. Don't forget that. You know, in Romans chapter 5, I nie zapomnijcie o tym, co jest zapisane w Rzymianom 5 rozdział. it says these powerful words. I tam mówi te bardzo mocne słowa. It says, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God, through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace, in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. I tam w liście do Rzymian 5 rozdział, 1-2 wiersz mówi w ten sposób: skoro jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której teraz stoimy i szczycimy się nadzieją Bożej chwały. And maybe you're thinking, well, you know, I accepted Jesus a while ago, Może myślicie, zaakceptowałem Jezusa jakiś czas temu, but I sort of haven't made good decisions in the past, zrobiłem niezbyt dobre decyzje w przeszłości and you're not sure where you stand. i to nie wiemy, gdzie stoimy. Well, let me just tell you a few things. Ale pozwólcie, że powiem wam kilka rzeczy. You cannot out-sin grace. Nie można grzechem pokonać łaski. And we're not perfect, Nie jesteśmy doskonali, but we are redeemed. ale jesteśmy odkupieni. And our peace does not come from our performance. I nasz pokój nie pochodzi z naszych osiągnięć. It's not about measuring up. Nie chodzi tutaj, aby być wystarczająco dobrym. It's simply turning to God and asking Him for that peace.
Oznacza to po prostu, aby zwrócić się do Boga i otrzymać ten pokój. And so you need to find your peace daily in Jesus. Codziennie możecie znaleźć swój pokój w Jezusie. This is where you walk and you talk with Him. To jest wtedy, kiedy z Nim chodzisz, surrounded by Him. kiedy z Nim rozmawiasz, kiedy poddajesz się Mu. Let Him show you the peace that He offers. Pozwól, aby On pokazał Ci ten pokój, który ma w ofercie. And this peace is available to us each and every day. Ten pokój jest dostępny dla nas codziennie. And see, the enemy wants to distract you from this peace. Widzicie, wróg pragnie nas odciągnąć od tego pokoju. He wants to tell you that God isn't there, I mówi, tak, Boga tam nie ma. that God isn't involved, Bóg nie jest zaangażowany and that He's left you all alone. i że zostawił Cię samotnego. But we can live differently while we're here. Ale możemy żyć inaczej tutaj, w czasie, kiedy tutaj jesteśmy. We've got access to peace. We've got access to the best stuff. Mamy dostęp do bardzo dobrych rzeczy. And see, we all have this access, I wiecie, my wszyscy mamy ten dostęp, but sometimes we don't know how to access it. ale czasem nie wiemy, jak z niego skorzystać. Well, we need to go to the Maker and get Him to teach us His ways. W takim razie musimy pójść z powrotem do Stwórcy, aby nas tego nauczył. See, when my laptop was broken, Widzicie, mój laptop się popsuł. I read on the internet and I read, Czytałem na internecie, tam coś czytałem. and I spent hours, Straciłem całe godziny and I couldn't fix it. i nie mogłem go naprawić. So I went to Apple, A więc poszedłem do sklepu Apple. and I gave it to them, Dałem go tam and within 2 minutes, i w ciągu 2 minut they knew exactly what was wrong. oni doskonale wiedzieli, co jest złego. I didn't know, but they did, Ja nie wiedziałem, ale oni wiedzieli. because they were the maker of this product. Dlatego, że oni produkują ten produkt. And see, God is your maker. I popatrzcie, Bóg He's jest your waszym creator. stwórcą, jest waszym stwórcą. He knows exactly what you need in every season. On doskonale wie, czego potrzebujesz w każdej chwili. So let Him show you. Pozwól Jemu, Let Him show you that peace. pozwól, aby On ci pokazał ten And pokój. you'll see it in ways you've never known before. I zobaczysz go w sposób, w jaki nigdy do tej pory nie doświadczyłeś. And I just want to say a few things about what peace isn't. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów na temat, czym pokój nie jest. Peace isn't the Disney life. Pokój nie jest życiem Disneya. You know, it's not about the fairy tale ending. Nie jest to o tym bajkowym zakończeniu. Peace is not yoga. Pokój nie jest jogą. Peace is not the absence of hardship. Pokój to nie jest, kiedy nie ma problemów. Peace is not pretending everything is okay and ignoring the reality around you. Pokój nie udaje, że wszystko jest w porządku i nie ignoruje tej rzeczywistości dookoła. Peace is knowing everything may not be okay Pokój wie, że może nie wszystko jest w porządku, and standing confidently anyway, a mimo to stoi pewnie, knowing that God is with us in every way. wiedząc, że Bóg jest z nami zawsze. It's knowing that God is with us Jest to wiedza, że Bóg jest z nami, despite what's going on around us. bez względu na to, co się dookoła nas dzieje. See, opposition doesn't mean God isn't with us. A więc opozycja nie oznacza, że Boga z nami nie ma. Often, Często opposition is an opportunity to show how God is working in our life. Bardzo często opozycja jest tą okazją, aby pokazać, że Bóg działa w naszym życiu. And see, let me just tell you a story of when a small thing happened to me. Pozwólcie, że opowiem wam historię, taka mała rzecz, która mi się zdarzyła. I was driving back to college last year. W zeszłym roku jechałem z powrotem do szkoły I was, leaving from Melbourne to go all the way there. It's about 11 hours. i jechałem z Melbourne tam aż na górę 11 godzin And I was almost home. i już prawie dojechałem. I had maybe an hour left in the trip. Może została mi tylko 1 godzina mojej And podróży. I had just jumped on the freeway. I właśnie wjechałem na freeway And I was going up the hill. i jechałem pod górkę. And then I was on 110. Jechałem 110 na godzinę. I had my foot on the accelerator. Miałem nogę na gazie, But then it just started dropping. ale naraz prędkość zaczęła spadać. And the check engine light came on.
to światło awaryjne, które mówi, że coś się dzieje ze silnikiem, zaświeciło się. Another light was flashing, Drugie zaczęło błyskać. and so there was an exit ramp, and I quickly pulled over. Ja był tam zjazd i więc szybko zjechałem. And I thought, this has never happened before. I tak sobie pomyślałem, przecież to nigdy się nie stało. And I had a friend maybe 5 minutes behind me. I miałem kolegę, który był może 5 minut za mną. So I called him and asked him just to pull over. A więc zadzwoniłem do niego i prosiłem, żeby zjechał za mną. And we spent the next half hour trying to figure out what was wrong. Przez następne pół godziny staraliśmy się znaleźć, co jest złego z tym And see, samochodem. my friend, he was a mechanic, Widzicie, mój kolega był automechanikiem, but we couldn't figure anything out. ale nie mógł nic z tego, nic nie mógł zrobić. And at this time, I was messaging a friend of mine, I w tym czasie posyłałem teksty do swojego przyjaciela. and they're not a Christian or anything, On nie jest chrześcijaninem albo coś but takiego, they just wished me well, that everything would go well. ale to jest ktoś, który życzy mi bardzo dobrze. And so we took the car. I got back in the car and we got it off the exit ramp because it was a dangerous spot. I więc skoczyłem do samochodu i zjechałem tej rampy. And as we were driving, the car wouldn't go above 40. I tak zjeżdżałem, samochód jechał mniej więcej tak 40 And so we tried to figure out what to do. i próbowaliśmy zrozumieć, co się w zasadzie stało. We could either leave it there, I były takie możliwości. Albo zostawimy samochód tam, jump in my friend's car, wskoczę do samochodu mojego przyjaciela and go to college, i pojadę do szkoły. and come back in the morning and take it to the mechanic. I wrócę rano z automechanikiem. Or we could drive it slowly all the way back another hour to college. Albo mogę wykorzystać tą szybkość, którą to auto potrafiło jechać, 40 na godzinę i dojechać do szkoły. Potentially damaging the car. I w zasadzie mogło to bardzo uszkodzić to auto. And in this moment, I decided to pray. I w tym momencie postanowiłem pomodlić się. And the prayer I said, I didn't even really believe it. I modlitwa, którą mówiłem i tak w rzeczywistości nie bardzo w to We wierzyłem. just got our friends together and I said a really simple prayer. I tak razem z przyjacielem stanęliśmy i mówiłem taką bardzo prostą modlitwę. I just said, God, fix this car, please. Mówię, Panie Boże, proszę, napraw to But auto. I didn't believe it would work. Ale przyznam się, nie wierzyłem, że to będzie działać. And guess what? I zgadnijcie, co się stało. I get in the car, Wsiadłem do samochodu, turn on the car, włączyłem motor, no check engine light, nie ma światła alarmu, no other flashing light. żadnego błyskającego światełka. And I start driving. I zacząłem kierować, jechać. 20, 20, 30, 30, 40, 40 na 50, godzinę, 50 60, i więcej. 70. I got all the way back to the freeway, no problems. I dojechałem z powrotem do freewayu bez żadnych problemów. I got all the way back to college, no problems. Dojechałem bez żadnych problemów z powrotem do szkoły. And I thought, wow. I powiem sobie, And I messaged my non-Christian friend straight away. I tutaj posyłam tekst mojemu przyjacielowi, And I który said, nie był guess chrześcijaninem. what? I got home. Wyobraź sobie, dojechałem do domu. And they said, what happened? I pyta się, co się stało. And I said, I prayed and it worked. A ja mu odpowiadam, pomodliłem się i to zadziałało. And they said, oh, A on powiedział, I would go get that checked out still. ja to muszę i tak przyjadę, żeby to sprawdzić. So I took it to the mechanic the next day. A więc następnego dnia pojechałem z tym do mechanika. I told him exactly what had happened. Opowiedziałem mu dokładnie, co się stało. And he's like, I think I know what the problem may be. I mechanik powiedział mi, okej, ja wiem coś, co z tym jest złego. So we ran a few tests. Jak kilka testów przeprowadził And he was surprised i on był zupełnie zdziwiony, because nothing was wrong with the car. ponieważ nic złego z tym autem nie było. And although it was a small obstacle, I chociaż to była mała przeszkoda, it was an opportunity to share my faith. And although my friend didn't believe it, była to okazja, aby pokazać moją wiarę, chociaż mój przyjaciel nie wierzył. I've had the opportunity to talk with them about faith, Ja w ten sposób miałem okazję, aby porozmawiać z nim o wierze, about spiritual things, o rzeczach, które są duchowe, about life, o życiu, and about how God is involved. jak również o tym, jak Bóg działa w nim. W And życiu. so don't dismiss the small obstacles in your life. Chcę was zachęcić, abyście nie zaniedbali albo nie odrzucili tych małych przeszkód w waszym życiu. Because it may be the very opportunity to share your faith with another. Dlatego, że to może być jedyna okazja, przez którą możecie opowiedzieć o swojej wierze. You know, sometimes life doesn't go to plan, Wiecie, czasami życie nie idzie według planu. and that's okay. I to jest też okej.
Don't let the enemy distract and take you away Nie pozwólcie przyjacielowi, aby odwrócił waszą uwagę and from knowing that God is there od tej świadomości, że Bóg tam jest and God is offering you peace despite your situation. i że Bóg oferuje wam pokój wbrew albo pomimo tej sytuacji, w której się znajdujecie. This is why we need peace. To jest właśnie dlaczego potrzebujemy pokoju. It reminds us that God is faithful and that He is working in our situation. Przypomina nam to, że Bóg jest wierny i działa w naszej sytuacji. We need peace Potrzebujemy pokój, because uncertainty is not going anywhere. dlatego że niepewność prowadzi donikąd. Worry isn't going anywhere. Tak samo martwienie się prowadzi donikąd. We might say, if I have this, Możemy powiedzieć, jeżeli bym tylko miał to, then I'll have peace. wtedy będę miał pokój. If I have enough money, then I'll have peace. Gdy będę miał wystarczająco pokoju, kiedy będę miał wystarczająco pieniędzy? If my kids will just behave, Kiedy moje dzieci będą się dobrze then I'll zachowywać, have peace. wtedy będę miał pokój. If my husband just behaves, then I'll have peace. Jeżeli moja żona się będzie zachowywać, będę miał pokój. Sorry, I translate my wife. You know, but if you don't find it now, Jeżeli znajdziecie tego pokoju teraz, you won't find it then. wtedy, jeżeli nie znajdziecie go teraz, nie znajdziecie go See, później. Jesus loves me enough Jezus kocha mnie wystarczająco, to help me live from peace right in this very moment. aby pomóc mi żyć teraz w pokoju. See, the future holds so much uncertainty. Przyszłość wiąże się z jeszcze większą niepewnością. Coming to the end of college last year, Zbliżając się do końca mojej szkoły w zeszłym roku, I was scared about what was going to happen next. byłem naprawdę wystraszony tym, co się stanie It was causing me to be anxious and nervous. To mnie niepokoiło i denerwowało. I thought, 4 years. I tak myślałem, 4 lata. What if I don't get a job? Co jak nie dostanę pracy? What if nothing happens? Co jak się nic nie stanie? What if I'm not good enough? A co jeżeli nie będę wystarczająco dobry? What am I going to do next? Co będę następnie robił? But Jesus was calling me. Ale Jezus wzywał mnie, And He was calling me to look at Him abym patrzył na Niego, and not my worries a nie na moje zmartwienia and not my future, i nie na moją przyszłość, but to look at Him ale spogląda w Jego kierunku, because He had the future in His hands. ponieważ On miał moją przyszłość w swoich rękach. You know, in Matthew 11, Jesus says some powerful words. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale tam czytamy bardzo potężne słowa. In Matthew 11:28, Mateusz 11:28. He says, "Come to me, I tam mówi, sorry, read the whole verse. come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." I tam mówi, przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem. Just that powerful statement, "Come to me." I tu jest bardzo takie mocne stwierdzenie, And He's przyjdźcie saying, do mnie. I will give you peace. I on mówi, ja wam dam pokój. I will give you joy. Ja wam ulżę, I will be your supplier. ja będę waszym dostawcą. And see, I don't have to worry about where I'm going Nie musimy martwić się tym, dokąd idę, or what's going to happen next albo co się stanie dalej, następnie, because I know who I'm going with. dlatego, że wiem, z kim idę. And see, that's the beautiful thing about our faith. I to jest całe piękno w naszej wierze. It's not about understanding where we're going, Nie chodzi o zrozumienie, dokąd zmierzanie, but going anyway. ale i tak podążamy, czy dalej, i tak idziemy. You know, I might be scared of what's going to happen next, Mogę się bać tego, co się stanie w dalszym planie and that's okay. i nie ma sprawy. I have peace because I have Jesus. Mam pokój, dlatego, że mam Jezusa. You know, who you are going with To, z kim idziemy, is far more important than where you're going. jest o wiele bardziej ważne niż to, dokąd idziemy. So you're going with Jesus. A więc widzimy, idziemy z Jezusem, So you can go to places you never thought you would go. abyśmy doszli do miejsc, o których nigdy nie myśleliśmy, że przyjdziemy. Where you would never choose to go. Miejsc, których byśmy nigdy nie wybrali. Where only God can sustain you.
gdzie tylko Bóg może nas utrzymać. And see, that's where the miracles lie. I to jest właśnie miejsce, gdzie dzieją się cuda. Your calling lies beyond your comfort zone. Wasze powołanie leży poza strefą waszego komfortu. And people who have peace end up there. Ludzie, którzy mają pokój, właśnie do tego dochodzą, tam kończą. God has called us to so much more. Bóg wezwał nas do czynienia o wiele więcej. And we have to understand how to find peace in the middle of it. I musimy zrozumieć, jak znaleźć pokój w środku tej pracy. See, God has called you to thrive in the middle of waters you don't understand. Widzicie, Bóg powołał nas, abyśmy prosperowali w środowisku, którego nie znamy. And so let me just remind you at this point. Pozwólcie, że wam jeszcze raz przypomnę w tym momencie. Stop looking for the perfect situation Przestańmy szukać idealnej sytuacji, because you already have the perfect Savior. ponieważ mamy idealnego Zbawiciela. Peace is not a feeling. Pokój nie jest uczuciem. Peace is a person and his name is Jesus. Pokój jest osobą, która ma na imię Jezus. So let's make peace contagious. A więc uczyńmy ten pokój czymś zakaźnym. Put me in the worst situation and I'll bring peace and hope with me. Postaw mnie w najgorszej sytuacji, a ja przyniosę ze sobą pokój i nadzieję. I want people to look at me and be like, what's up with them? A ja chcę, aby ludzie patrzyli na mnie i powiedzieli, o, co się z nim dzieje. They look to us and see there's something different. Oni patrzą na nas i widzą, że coś jest innego. Let's be the example for people. Pozwólmy ludziom spojrzeć na nas i być dla nich przykładem. Let me be the light. Pozwól mi być ich światłem. God is still good despite everything going on. Bóg jest nadal dobry pomimo wszystkiego, co się That dzieje. people will have to ask, where do we get our peace from? A ludzie będą musieli zapytać, skąd pochodzi ten nasz pokój. Why are you so peaceful? What is it that you're doing? Dlaczego jesteś taki spokojny? Co czynisz? It's not us, it's not me, it's Jesus. To nie jesteśmy my, to jest Jezus. And I think peace can be our greatest evangelistic tool. Myślę, że pokój może być naszym największym narzędziem do ewangelizacji. Peaceful Christians. Chrześcijanie napełnieni pokojem. People just want to know why. Why are you so peaceful in this time? I ludzie chcą się dowiedzieć, zapytać się, dlaczego jesteś spokojny w tym czasie. And this is why I want peace. I to jest dlaczego chcę pokoju. I don't want to be a situational Christian. Nie chcę być chrześcijaninem takim sytuacyjnym. I'm good when my situation is good. Ja jestem dobry, kiedy to znaczy takim chrześcijaninem, który jest dobry, kiedy sytuacja I jest don't want dobra. to be a Christian who only functions when everything around me is functioning. Nie chcę być takim chrześcijaninem, który funkcjonuje tylko wtedy, kiedy wszystko dookoła nas funkcjonuje. I'm awesome if everything is awesome. Jestem niesamowity i wszystko jest niesamowite. But when everything is going wrong, I'm not a Christian anymore, you know? Ale kiedy coś idzie źle, to wiecie, przestaję być chrześcijaninem. Don't be a mountaintop Christian. Nie bądź chrześcijaninem takim tylko wtedy, kiedy wszystko jest ok. Anybody can glorify God when it's going well. Każdy może wychwalać Boga, kiedy wszystko idzie dobrze. Reality is, Rzeczywistość jest taka. life is full of the valleys. Życie jest pełne dolin. Life will be between the battle and the breakthrough. Życie to jest... życie dzieje się między bitwą i jakimś przełomem. Between victory and defeat. Między zwycięstwem i porażką. It will be about the everyday. Chodzi o takie zwykłe, codzienne sprawy. And see, learn to function when the craziness is going on around you. Uczmy się funkcjonować, gdy wokół nas dzieje się szaleństwo. See, I want to function when it's not functioning around me. Ja chcę działać, funkcjonować, kiedy wszystko dookoła nas nie działa. And see, I'm drawn to this song. Przyciągają mnie słowa pewnej piosenki, It's called Another in the Fire. Która jest nazwana Inny w ogniu. And my friend Andy is actually going to play it at the end. I tutaj my friend Andy tak, na końcu ją tutaj zagra. And it has some powerful lyrics I ona ma bardzo taki mocny tekst, that talk about Jesus being with us in every sort of situation. który mówi o Jezusie, który jest z nami w każdej sytuacji. And having a positive outlook in our faith journey. I mówi o tym, że ma pozytywne spojrzenie na naszą drogę wiary. And so I really want you to listen to this song. Chciałbym, abyśmy posłuchali tej pieśni. Some lyrics that are here. It says,
I niektóre słowa mówią w ten sposób. There's another in the fire standing next to me. Jest ktoś inny w ogniu, który stoi obok mnie. There's another in the water holding back the sea. Jest inny stojący obok mnie, który powstrzymuje morze. I know I will never be alone. Ja wiem, że nigdy nie będę samotny. Or it says, I'll count the joy come every battle because I know that's where you'll be. I mówi, że licz radość z każdej bitwy, ponieważ wiem, że będzie ze mną. Can we be those sort of Christians Czy możemy być tego rodzaju chrześcijanami, that can count the joy every battle który może liczyć radość z każdej because we bitwy, know that God is right there with us? ponieważ wiemy, że Bóg jest z nami tam w tym miejscu. I want to function in the good and the bad. Ja chcę funkcjonować, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. To remain faithful despite what happens. Pozostać wierny wbrew temu, co się stanie. With all the opposition around us, Z całą opozycją, która jest dookoła nas. let's defy the devil and worship him. Chcemy odrzucić diabła i oddać pokłon. Because he is our peace. Oddać pokłon Jezusowi, dlatego że On jest naszym pokojem. And in that week where I faced, many inconveniences, I jest w naszym życiu wiele rzeczy, które niewygodnych, które nie podobają nam się. I chose to step back and worship him. Postanowiłem wycofać się i oddać Mu część. Because he is Lord Dlatego, że nie jest Panem and he is in control. i On panuje. And you know what? I wiecie co? That week wasn't so bad in the grand scheme of things. I w ogólnym obrazie nie wygląda to tak źle. And so how to access more peace? A więc w jaki sposób uzyskać dostęp do większego pokoju? Control what you can, Kontroluj to, co możesz, your spirit, to znaczy swojego ducha. and pray about the rest, I módl się o resztę. your situation. To jest o twojej sytuacji. So much of our anxiety and our worry comes from things we can't control. Tak wiele naszych obaw i zmartwień pochodzi z rzeczy, których nie możemy kontrolować. And if you struggle with fear or anxiety Jeżeli zmagasz się ze strachem lub niepokojem, or depression, albo jakąś depresją, these are real things. to są rzeczywiste rzeczy. And it's okay to struggle with these I things. to jest zupełnie w porządku walczyć z tym. It's not a lack of faith. Nie oznacza to brak wiary. It's not that you're not praying enough. To nie oznacza, że się za mało modlicie. It's not that Jesus doesn't love you. To nie oznacza, że Jezus przestał No, some of kochać. us struggle with things internally, Niektórzy z was walczą z pewnymi rzeczami wewnątrz. and it's okay. I to jest też okej. And it's okay to talk about it. I to jest również okej mówić o tym. You are not alone. Nie jesteś sam. You can use it as part of this story. It will not be your story forever. Możesz to wykorzystać, to doświadczenie jako część twojej historii, która na zawsze będzie twoją historią. And Jesus is on either side and in the middle. Jezus jest z każdej strony i nawet w środku. But amongst all that, A wśród in tego between all that, albo pomiędzy tym, wśród tego wszystkiego there's doctors, there's counselors, there's therapists. są doktorzy, są terapeuci, radcy i tak dalej. And it's okay to get help. I jest zupełnie dobrze szukać pomocy. It's okay to not be okay, Jest to okej nie być okej, but it's not okay to stay that way. ale nie jest dobrze takim pozostać. So it's okay to talk to Jesus and see a therapist at the same A time. więc dobrze jest porozmawiać z Jezusem i zobaczyć się z terapeutą. So let's be a church who supports people, who loves people, Bądźmy więc kościołem, który wspiera ludzi, który kocha ludzi and who helps them no matter where they're at. i pomaga im bez względu na okoliczności. It will not be your story forever. To nie będzie twoja historia na zawsze. Control what you can, pray about the rest. Kontroluj co możesz, módl się za resztę. Peace is about what God does in us. Pokój to jest... sorry, I lost it. Peace is... What God does in us. Aha, pokój to jest to, co Bóg w nas czyni. And I just want to read from Philippians 4, verses 6 to 8. Chciałbym teraz, abyście przeczytali list do Filipian, 4 rozdział i tam wiersze 6 do 8. And I'm reading from the Passion Translation. I chciałbym to przeczytać z tłumaczenia pasyjnego. And I think it's put very beautifully here. I myślę, że w bardzo taki piękny sposób this zostało is what tutaj it oddane. says. I to posłuchajmy, co mówi. Don't be pulled in different directions or worried about a thing. Be saturated in prayer throughout each day, offering your faith
filled requests before God with overflowing gratitude. Tell Him every detail of your life. Then God's wonderful peace that transcends human understanding will make the answers known to you through Jesus Christ. So keep your thoughts continually fixed on all things that is authentic and real, or honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind, and fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. Follow the example of all that we have imparted to you, and the God of peace will be with you in all things. Czytam list do Filipian, 4 rozdział, 6-8, ale w tłumaczeniu Passion Translation. Nie dajcie się ciągnąć w różne strony, ani o nic się nie martwcie. Przez cały dzień bądźcie nasyceni modlitwą, przedstawiając Bogu wasze wypełnione wiarą i przepełnione wdzięcznością prośby. Opowiedzcie Mu o każdym szczególe swojego życia. Wtedy cudowny pokój, który wykracza poza ludzkie zrozumienie, pozwoli wam poznać odpowiedzi przez Jezusa Chrystusa. Dlatego miejcie swoje myśli nieustannie skupione na wszystkim, co jest autentyczne i prawdziwe, honorowe i godne podziwu, piękne i pełne szacunku, czyste i święte, miłosierne i miłe. I skupcie się na tym chwalebnym dziele Boga, wychwalając Go zawsze. Podążajcie za przykładem wszystkiego, co wam przekazaliśmy, a Bóg pokoju będzie z wami we wszystkim. Just think about that. Pomyślcie o tym. God is not afraid of your need or your worry. Bóg nie obawia się waszych potrzeb ani waszych zmartwień. So before you panic, A więc zanim wpadniecie w panikę, before you freak out, kiedy ogarnie was złość, be saturated in prayer. bądźcie nasyceni modlitwą. Sometimes it's not about the big breakthrough. Czasem nie chodzi tu o jakiś wielki przełom. Sometimes it's a small decision each and every day. Czasami jest to mała, bez wyjątku, każdodzienna decyzja. Here's my need. Oto moja potrzeba. Here's my worry. Oto moje zmartwienie. And watch Him work. Obserwuj, jak On działa. Control what you can. Panuj nad czym możesz. Pray about the rest. Módl się za resztę. Peace isn't about you. Pokój nie dotyczy was. It's about what God is doing through you. Chodzi o to, co Bóg może przez was And let wykonać. me encourage you today. Pozwólcie, że was zachęcę dzisiaj. You can have peace in that area of fear. Możecie mieć pokój tam, gdzie panuje strach. Peace in that area you struggle with. Tam, gdzie w tym obszarze, gdzie się z czym zmagacie. Peace in your relationships. Możecie mieć pokój w swoim związku. Peace in every area. Pokój w każdej dziedzinie. Opposition may be coming our way, Może pojawić się sprzeciw i opozycja, but remain faithful ale pozostańcie wierni, because God is offering peace through it all. ponieważ Bóg we wszystkim oferuje swój pokój. Thank you, church. Amen. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. When I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I'll never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. All my dead left for dead beneath the waters. No longer a slave to my sin anymore. Should I fall in the space between what remains of me and this reckoning? Either way, I won't bow to the things of this world.
the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between wears thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning, I know I'll never be alone. Yes, I know I'll never be alone. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding, how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Let me just pray. Pozwólcie, że pozwolę się. Możemy Dear wstać. Jesus, Nasz drogi Panie, dear Jesus, we thank you so much for this wonderful day. nasz drogi Jezu, bardzo Ci dziękujemy za ten wspaniały dzień. I thank you that no matter what is going on in our lives, I dziękujemy Ci za to, że bez względu na cokolwiek się dzieje w naszym życiu, that you are offering peace in each and every situation. dajesz nam pokój w każdej sytuacji. And I pray that we leave this building differently, Modlę się, abyśmy ten budynek opuścili inni. to how we walked in, I w stosunku do tego, w jakim przyszliśmy tutaj. because we had an encounter with you. Ponieważ spotkaliśmy Ciebie. I pray all of these things in the mighty name of Jesus. Ja modlę się o te wszystkie rzeczy w potężnym imieniu Jezusa. And everybody said, I wszyscy powiedzieli Amen. Amen.